Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż LG KF750. To niestety nie mogę go sprawdzić, bo nie mam baterii, ale spójrzcie sobie, jak on pięknie wygląda, ten LG. Tutaj wysuw jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo tutaj fajnie się go wysuwa. I dość tutaj elegancko ten model wygląda. Prawie jak biznesówka. Może to była biznesówka LG, ale wątpię. Tutaj spójrzmy na przedniej ściance, widzimy aparacik fotograficzny 0,3 bądź 0,1 VGA. Tutaj w tym miejscu. Otwór na nasz głośniczek do rozmów. Tutaj panel dotykowy klawiszy funkcyjnych. Dość ciekawe rozwiązanie w tym LG-ku. Dość wygodne klawisze numeryczne i dość dużych tutaj rozmiarów, więc sobie spokojnie będziemy pisać SMS-y dość wygodnie. Tutaj na bocznej ściance widzimy klawisze ściszania, pogłaszania, jakieś skrótowe, widzicie tutaj dwa klawisze i spustowy aparatu z autofokusem. Na drugiej bocznej ściance widzimy gniazdo ładowania razem z naszym gniazdem słuchawkowym i otwory na naszą smycz. Tutaj na tylnej ściance aparat fotograficzny 5 megapikselowy. To zapewne dość dobrej jakości. Widzę, że ogólnie sam telefon jest dobrze wykonany. Dioda, która wspomaga nasz aparacik nocą. I tu jakiś jeszcze czujnik widzimy. Pewnie migawki w naszym telefoniku. No, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten model telefoniku od LG. Tu sobie jeszcze zobaczymy pod klapką baterii informacje i tu zobaczymy, został wyprodukowany oczywiście w Korei, model KF750, imię naszego telefoniku i tu jeszcze zobaczymy slot na kartę pamięci. Tutaj 2008 rok tego telefoniku, został wyprodukowany w 2008 roku, no to myślę, że jakoś 4 GB czy 8 spokojnie powinien uciągnąć. I teraz zabieramy się tutaj do demontażu tego modelu, ściągamy tylną klapkę. Wyciągamy kartę SIM, kartę pamięci, jeśli jest w urządzeniu. I teraz tutaj obniżamy naszą kamereczkę. Odkręcamy nasze śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Tutaj w tym przypadku użyję Torxa, już Wam mówię, PH30. Odkręcamy sobie je wszystkie. Tutaj powiem Wam, że już kiedyś ten model rozbierałem i jest naprawdę bardzo łatwym demontażem. Jest bardzo łatwym modelem w demontażu. Tutaj sobie odkładamy wszystkie śrubeczki na bok. Jeszcze tutaj dwie. Tutaj podoba mi się właśnie jak są śrubeczki krzyżaki, bo takie można powiedzieć uniwersalne. Teraz sobie podwadzimy nasz tylny korpusik. Tutaj brakuje nam światła. Nie włączyłem. O, jest światło. Teraz sobie tutaj podwadzimy nasz tył. O, widzicie, nam fajnie tu odchodzi już z jednej strony. Tu uważajmy na klawisze boczne, żeby nie uszkodzić. O, i do samego końca. Mamy tylny korpus poprawnie tutaj wymontowany. Tutaj się nic ciekawego nie znajduje. Tylko gniazdo złącze naszego zasięgu. Klawisz boczny. I już mamy naszą płytę główną. Żeby ją tutaj wymontować, szukamy sobie elementów, które blokują jej wymontowanie. Tutaj antenka zasięgowa. Tutaj delikatnie odkładamy. Nie wyciągajcie jej całkowicie, bo później będziecie się tu męczyć składaniem jej. Tu jest kolejna jakaś tasiemka. Wyciągamy. I co tu jeszcze ciekawego można odblokować? Tutaj boczne klawisze. One tu były przylepione. I to tak naprawdę tyle. Myślę, chyba tak. Tutaj myślę, że żeby to wymontować, tą płytę, to jeszcze taśma pewnie główna, domocowana, to musimy wysunąć na wysuw. Tutaj w większości tak się robi telefonów, które mają właśnie wysuw. No i tu widzimy pod spodem naszą taśmę.
No i widzicie, tu już mamy poprawnie wymontowaną naszą płytę główną w tym LG-ku. Tutaj tak to wszystko wygląda, no wszystko w większości tu jest spojone wraz z płytą główną, że sobie tak szybko tego nie wymienimy. Tu myślę, że aparat połączony wraz ze slotem karty SIM jest wymienny, ale tutaj widzę łączone na taśmie do płyty, widzicie? Tak troszkę, tu jest połączenie takie specyficzne, więc nie wiem, czy jest sens to pokazywać. Tutaj może odłączymy sobie, jest tu blokada. Tu jest jedna blokada i druga blokada jest tutaj. Tutaj może użyjemy czegoś mocniejszego, bo tu można sobie pazurki popsuć. Tu jest jedna blokada i tu jest, widzę jeszcze chyba, nie ma. Więc chyba, aha, tu jeszcze, z drugiej strony. Tak to wygląda. Spójrzmy pod spodem tej płyty głównej. Tu widzimy dokładnie, tu widzimy model KF750 i tu różne elementy na tej płycie głównej, które są wszystkie właśnie spojone wraz z płytą. Antenkę zasięgową, złącze ładowania, bateria, ta tutaj pomocnica, która zapamiętuje dane. Aparat jest wymienny. Tutaj widzimy, ja już tu nie będę go wyciągał, niech tu będzie. Jak już był, niech sobie będzie. Tutaj sobie teraz nie mogę trafić. Jest. I tutaj ten cały slot karty pamięci i karty SIM jest tutaj połączony wraz z płytą. Zobaczcie, tu jest troszkę trudno go wymienić. Tak to jest skonstruowane w tym telefoniku. Z powrotem sobie tu mocujemy nasze tasiemki. No dobra. Teraz sobie tą płytę odkładamy na bok, idziemy dalej z tym demontażem. Z wymontowaniem tutaj wyświetlacza może. Tutaj widzimy śrubeczkę, tu drugą. Tutaj ich nie widać po wsunięciu, musimy rozsunąć. Tu jest jedna i tu jest druga. Odkładamy za koleją. Tutaj widzimy, mam jedna zaślepka wyleciała. Tu jest druga zaślepka górna. I my tutaj odkręcamy kolejne dwie śrubki. Tutaj widzimy je. Są tego samego tutaj rozmiaru jak tamte na samym dole z przedniej obudowy. Więc to miejcie oczywiście na uwadze, bo te wcześniejsze śrubeczki są innego rozmiaru niż te z przodu obudowy. I teraz sobie składamy nasz telefonik i spróbujemy tutaj podwadzić ten cały przód. Śrubki odkręcone, to powinno to gładko zejść, myślę. A czy tak będzie, to nie wiem. Tutaj nam obudowa jest popękana, widzę. O nie, to już zeszło, myślę. To się odłącza wszystko. Trzeba bardziej mocniej podwadzić. Tutaj teraz zobaczmy, wszystko jest tak jak być powinno. Tutaj nasza taśma została samoczynnie, wyskoczyła nam z tego otworu. I to jest ten cały nasz wysuw tego telefoniku. Tutaj jeśli chcielibyśmy, też możemy go, zobaczcie, w tym punkcie, tutaj możemy go wybić. Wyciągamy i rozłączamy te dwa elementy. Tutaj nie będę tego pokazywał, bo to nie jest trudne. Tu już mamy wszystkie elementy z przedniej obudowy. Tu jest nasza tasiemka. I ja tu taki ogarnąłem sposób wymontowania tego wyświetlacza, żeby tutaj nie szarpać, nie wpinać i cudować, żeby go nie uszkodzić. Tutaj tak wyszło fajnie, że podwadzając tą taśmę, ona tu jest sklejona na kleju. Zobaczcie. Nie wiem, czy teraz się to uda zrobić. I nasz wyświetlacz się samodzielnie tutaj podnosi, więc jest fajnie. Tutaj podwadzamy tą blokadę. Wyciągamy ją. I tutaj mamy wszystkie nasze te taśmy. Tu jest pierwsza taśma, pewnie od tego dotyku.
I kolejne, tutaj mamy osłonki, które osłaniają, no nie, jeszcze mamy jakieś taśmy, które się blokują tutaj. Tutaj, no nie wiem, czy jest sens w ogóle pokazywać, to wymontuję może ten wyświetlacz, zobaczcie jak to wygląda. Tu sobie zaklejam te taśmy. To wszystko jest banalnie proste, spójrzcie, tylko podwadzamy i wyciągamy. Tutaj jest jakaś blokada naszego głośnika. Wibracja. Wibracja takim tutaj miejscu specyficznym. To jest jakaś blokada, widzę. Blokada tutaj ramkowa naszego głośnika. O, widzicie, tu jest blokada. Tu widzimy drugą blokadę. A jest ciekawy sposób tutaj na blokadę, na unieruchomienie naszego tutaj głośniczka. I tu jest trzecia blokada. O. Tu jest coś tak dziwnie zrobione. O, i wyszło nam, widzicie? Aha, to jest przyklejone do tej blokady. No, bardzo fajnie tutaj zrobili w tym Magicu. Tu jest przyklejona nasza tasiemka do tej blaszki, więc sobie nie musimy tutaj korygować, nie musimy tutaj kombinować, tylko wszystko jest tak naprawdę wyprofilowane, wszystko jest fajnie tu stworzone. I tu jest nasz głośniczek właśnie od rozmów. I być może jest też głośnikiem głównym. O, i tutaj podwadzamy nasz wyświetlacz. No i tak to wygląda. Tutaj spójrzcie na przednią budowę. Tu jest właśnie ten dotyk. Dotyk tutaj, o, tu widzimy klawisz. Dotyk, który tutaj jest połączony wraz z tą całą szybką naszej obudowy. I tutaj nasz wyświetlacz, który posiada bardzo fajne klawisze tutaj funkcyjne w kolorze niebieskim. Fajnie to oddaje kolorowo. Ale szkoda, że tego nie widzimy na zewnątrz. Tutaj odpinamy oczywiście, wyciągamy i wszystko tutaj jest dość proste w demontażu. Jak widzicie, ten LG wydaje się dość zaawansowanym telefonem tutaj wewnątrz, ale wcale tak nie jest. Tak myślę, że tak nie jest. Wkładamy teraz sobie wszystko na swoje miejsce. Żeby to zrobić, to musimy obowiązkowo tutaj przetrzeć nasz wyświetlacz z tego Bluetooth. Tutaj tak samo robimy z panelem dotykowym i szybką przednią. Tutaj wkładamy na swoje miejsce wszystko. Tak jest. Mocujemy z powrotem nasz głośniczek. Tutaj jakby Wam nie mocował za bardzo, nie blokowały te blokady, to musicie to odgiąć z powrotem w przeciwnym kierunku. To jest, musi to być obowiązkowo, bo później może Wam nie łączyć ten głośnik i pomyślicie, o, nie działa głośnik, popsuł się, a to nie o to chodzi, tylko właśnie nie będzie stykało właśnie nam tej blaszki, która właśnie odprowadza to wszystko do płyty głównej. Jest nasza wibra. Tutaj dość dużych rozmiarów wibracja, ale tak jest w większości tych LG-ków czy Samsungów. Tutaj dość tak ściaśnięte to wszystko jest w jednym miejscu i nasz aparacik tutaj przedni. Jest wszystko. Mocujemy naszą tasiemkę do panelu dotykowego. O, tutaj wszystko musi idealnie najść na te tutaj blokady. Wszystko jest fajnie ułożone. Zakładamy naszą tasiemkę. No i przykładamy z powrotem
tą naszą czarną tutaj blokadę. Ona była w tym miejscu. Taka blokada czarna. Fajnie. Zakładamy z powrotem. Tutaj robimy to delikatnie, by nie uszkodzić naszej taśmy. Jest. Tutaj u samej góry sobie wsuwamy. Albo nie, tutaj od samego dołu. Albo gdziekolwiek. To wejdzie tobie dobrze. Zobaczę jeszcze raz. Chyba tak, chyba gdziekolwiek. Nam fajnie się to skołoży, bo tak, bo tutaj nie ma praktycznie zaczasków tutaj w tym miejscu, tylko trzyma się na tutaj śrubeczkach. To sobie tak przykładamy. Rozsuwamy to wszystko. Tutaj przykręcamy śrubeczki i tu u góry. I druga strona. Zakładamy sobie od razu tutaj zaślepki. Tutaj te zaślepki można podkleić sobie, bo one się już wyrabiają. Widzę, że już... te ślepki są takie tutaj troszkę do niczego. Tutaj powinny być troszkę bardziej większe te otwory, które trzymałyby bez kleju, ale tego nie ma tutaj. Tak mniej więcej, bo one i tak są takie trochę zniszczone. Są. I teraz sobie jedziemy już z naszą płytą główną. Także sobie tutaj wysuwamy do końca. Po to, by nam tutaj cała taśma się wysunęła i było wygodnie założyć naszą płytę. Mocujemy taśmę na płycie głównej. Zakładając tą płytę z powrotem na swoje miejsce, musimy tutaj na zewnątrz wystawić zasięg i tasiemkę, która tutaj może nam wpaść tam do środka. Blokujemy na nasze tutaj blokady. Mocujemy tasiemkę i naszą tutaj antenkę zasięgową. Teraz musimy tutaj, jeśli chodzi o antenkę, ją wsunąć w rowek. To jest też bardzo tutaj ważne, bo później przy montażu naszej obudowy będzie problem. Będziecie myśleć sobie, o kurczę, co jest nie tak? Zepsuła mi się ta obudowa, nie? Nie, takie drobne rzeczy są, które się blokują pewne elementy i stwarzają później problem przy zakładaniu naszej obudowy. Tu jest rowek specjalny pod nią, ono się tu musi stabilnie trzymać. Nasze tutaj klawisze, które się chyba odkleiły, ale już nie będą tak jak są. Tej większej roli tutaj nie odgrywa to nic. Dobra, to już mamy. Także teraz sobie korpus przygotowujemy. Tu nasze klawisze odpadają. To najlepiej sobie podkleić taśmą i jest sprawa załatwiona. Ja spróbuję to zrobić sobie bez taśmy. Czy mi się to uda? Wkładamy to wszystko od samego dołu. Wsuwamy, nakładamy i wpinamy. I udało mi się. Tutaj rewelacyjnie. Wszystko pięknie. Teraz sobie sprawdzam nasze klawisze. Klikają wszystkie. Jeśli klikają, to fajnie. Teraz możemy już śmiało sobie przykręcić nasze śrubeczki. Tu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Jak widzicie, wydawało się, że ten telefonik jest dość trudny tutaj w demontażu, bo jest dość tutaj zaawansowany. No jak przystało na modele właśnie dość zaawansowane funkcjonalnie, to przeważnie jest tak, że właśnie są trudniejsze w demontażu. A w tym przypadku jest dość łatwy telefonik. No może dla osoby, która pierwszy raz w życiu chce taki telefon tutaj naprawić, to może być dość trudne,
ale myślę, że z tym poradnikiem na pewno sobie jakoś poradzicie. 20 minut to jest sporo czasu, więc spokojnie, krok po kroku sobie ogarniecie temat. Zakładamy naszą tylną klapkę. I to wszystko, tu jeśli chodzi o poprawny demontaż i montaż tego LG KF750 z 2008 roku. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przeszłości i oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy oraz mój kanał właśnie na YouTube. Cześć!